W tym odcinku odwiedzimy lagunę flamingów Guanaroka i nadmorski zamek Jagua, a także dalej zwiedzać będziemy Perłę Południa, czyli miasto Cienfuegos. Z samego rana udajemy się na południe od Cienfuegos, by zobaczyć twierdzę obronną Castillo de Jagua. By się do niej dostać, przypływamy łódką na drugą stronę zatoki Cienfuegos. Rejs w jedną stronę kosztuje nas 200 pesos za osobę, podczas gdy Kubańczycy płacą tylko 50. Również ceny biletów wstępu do zamku są różne dla turystów i miejscowych. Płacimy kolejne 200 pesos, podczas gdy miejscowy zapłaci tylko 15. Mira, el recorrido es una fortaleza militar construida en 1745, con el objetivo de defender la entrada de la bahía de barcos de corsarios y piratas. Tiene 3 niveles. Todos los materiales con que se construyó son de aquí del litoral. Piedras calizas, arena, cal, en su proceso natural, sangre de animal y resina de planta. Todo eso lo unían y pegaban las piedras. Tiene 3 niveles. En el primer nivel está el aljibe, que pueden bajar por ahí por esa escalerita de ahí. Aljibe es una cisterna grande que se llenaba por un sistema de canal que hay por toda la fortaleza, desde arriba hasta abajo, y un conducto por dentro de las paredes. Está la capilla, que fue la primera capilla que existió en la región. Está el Pozo del Deseo, y por aquí en esta esquina de aquí hay una escalera de caracol que te va a llevar a las 5 salas de exposición, y por la misma escalera entonces al mirador. Okay. Adelante entonces para que puedan hacer el paseo rápido. Sí. Gracias. Castillo de Jagua, który bronił wejścia do zatoki Cienfuegos. Tam jest otwarte Morze Karaibskie. Tutaj jest zatoka Cienfuegos po lewej stronie i ten zamek miał ochraniać właśnie miasto Cienfuegos przed tą całą zatokę po prostu, przed piratami, przed na przykład Anglikami. Dosyć niebezpiecznie tutaj, co? Taki, nie wiem, 30 cm murek, a tutaj szatna, czyli fosa. Ładnie wszystko robiłeś. I armatki. Claro. Teraz dotarliśmy do miejsca, które nazywa się Rancho Luna. Jest tutaj taka, powiedzmy, część rancherska, jakby to można nazwać. Taka, powiedzmy, agroturystyczna trochę w tej stronie. Ale tutaj też jest piękna plaża, na której nie ma w ogóle nikogo, żywej duszy. Jest może trochę wcześniej, bo jest około 10, przed 10. Naprawdę, w Polsce sobie nie wyobrażam, jak była taka plaża, taka pogoda, myślę na pewno, że byliby ludzie. Piękne morze, palmy, tutaj jakieś zabudowania. Ale to jest tylko taki krótki przystanek, bo miejsce, do którego teraz zmierzamy, będzie wyglądać zupełnie inaczej. Też związane z wodą, no ale to zaraz się dowiemy, jak to wszystko wygląda tam, gdzie jedziemy. Oto miejsce, na które dotarliśmy. Jest to laguna Guanaroka, gdzie można zobaczyć wiele zwierząt dzikich, przede wszystkim ptaków. I tam w oddali są na przykład flamingi. Ale tur odbywa się takimi łódeczkami, napędzanymi siłą mięśni, żeby nie płoszyć ptaków. Jest bardzo ładnie. Tam w oddali góry Ascabray. Piękny las dookoła tej laguny. No to bonitas, nie? Tutaj nasz maluszek. Co ciekawe, z kilkoma osobami rozmawialiśmy i dużo maluchów ma silnik od Tico w ogóle. I chłodzenie, jakby silnik zostaje z tyłu, ale ma chłodzenie od frontu. Z frontu są rury, które prowadzą do tego silnika, żeby je chłodzić, bo tutaj w tym klimacie naprawdę chłodzenie naszego malucha, gdy w Polsce
one się grzały, to tutaj w klimacie tropikalnym można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ciekawa sytuacja tutaj w wielu miejscach na Kubie. Są dwie nazwy ulic, to jest Calle San Fernando, na dole Avenida 54, czyli Avenida 54. Z tego względu, że po rewolucji zmieniono nazwy ulic w związku z tym, że jak państwo je było jakby uznane za laickie, nawet ateistyczne, to nazwy ulic, które były od świętych, zostały zmienione po prostu na ulica numer tam 54, numer tam ileś na przykład. A tutaj mamy na tej Calle Santa Isabel taki powiedzmy market z różnymi pamiątkami z Kuby, rękodzieło i inne takie różne tandetne i mniej tandetne rzeczy. I szukamy teraz czegoś jeszcze, żeby przekąsić sobie. Mamy jeszcze pół dnia w Cienfuegos, więc chcemy jeszcze zobaczyć kilka rzeczy. A tutaj Palacio Ferrer w Cienfuegos. Z oryginalnym wyposażeniem z początku XIX wieku. Też wystawa poświęcona Benemu Moré, muzykowi, który pochodzi z Cienfuegos. Jest tutaj trochę wystawy sztuki modernistycznej i tej tradycyjnej. Bardzo tutaj ładnie, ale strasznie gorąco. Dzisiaj z tego co widziałem są 32 stopnie, a jest dopiero luty. Więc nie wyobrażam sobie jak to jest latem. Musi być cieplutko. Dotarliśmy na szczyt, prawie na szczyt tego Palacio Ferrer. Można iść jeszcze wyżej. Teraz jest trochę strasznie. Jest to malutkie schody, wąziutkie, na sam czubek tej wieży. O, ale widok jest fajny. Tam widać Zatokę Cienfuegos, Punta Gorda, czyli taki półwysep, który nazywany jest tutaj tutejszym Miami, ze względu na to jak wygląda, te palmy i tak dalej, bo nie wiem jak później go odwiedzimy. Tutaj Plaza Martí, katedra, tutaj jest Teatro Tomastyri, czyli taki główny teatr miasta. Przed nami właśnie ten łuk triumfalny. Tutaj dalsza część Zatoki Cienfuegos, taka strefa powiedzmy przemysłowa. Tutaj zaczyna się rafineria Cienfuegos. Została ona wybudowana jakiś czas temu przy udziale tutaj funduszy z Wenezueli, gdy jeszcze Hugo Chavez jeszcze żył i rządził Wenezuelą. Została zbudowana ta rafineria tutaj, ropy naftowej. Dalsza część rafinerii jest tam, jak widać. Tam elektrownia w oddali, widać ten dym wydobywający się, elektrownia pływająca na statku. Tam, nie wiem czy widać, jest taka kopuła. To jest kopuła i zabudowania niedoszłej elektrowni jądrowej, która miała powstać w Cienfuegos. Ostatecznie doszła do skutku, ale część została zbudowana. Po upadku Związku Sowieckiego została ta budowa wstrzymana. No i tutaj właśnie jest ten piękna strona Cienfuegos, ten park Josego Martí z tymi ładnymi budynkami i tak dalej. A tutaj taka powiedzmy rzeczywistość tego miasta, ale wszędzie palmy i tak dalej, stare samochody, naprawdę niezwykłe. Samo miejsce jest bardzo, bardzo fajne do odwiedzenia, polecam. O, tam byliśmy, zobaczcie ten widoczek. I tutaj zamówiliśmy sobie w tym samym miejscu Cuba Libre i kawę z mlekiem. Tylko że to jest mleko, szklanka mleka, a to jest kawa. Czyli po prostu jak się zamówiliśmy kawę z mlekiem, to przynieśli osobne kawę, osobne mleko. Ale i tak dobrze, bo byliśmy w innym miejscu, gdzie zjedliśmy sobie kanapkę i poprosiliśmy o 2 kawy i też chcieliśmy z mlekiem, ale nie ma mleka, więc tutaj ogólnie często jest taka sytuacja, że nie można w ogóle kupić na przykład kawy z mlekiem, bo nie mają mleka akurat. Tutaj mają dużo. A teraz tutaj mają, ale aż nadto kawa jest podawana osobno niż mleko, niesamowite. Ale widoczek to jest bardzo fajny. Czyli to jest Museo Naval w Cienfuegos, czyli Muzeum Morskie.
tego co powiedziała nam tutaj pani przewodnik, jest to jedyne tego typu muzeum na Kubie. Całkiem interesujące, opowiada od początku jakby historii Kuby przedkolumbijskiej, wszystko związane z morzem, związane nie tylko z marynarką wojenną, ale też z taką cywilną, można powiedzieć. Od jakby przybycia tutaj pierwszych Indian z terenów Wenezueli, z terenów aktualnych Stanów Zjednoczonych, aż tutaj po te batalie rewolucyjne i tak dalej, wszystko tu jest opisane. Całkiem ciekawe, w sumie takie pierwsze muzeum, które było otwarte całkowicie, gdzie był przewodnik, gdzie było wszystko, więc całkiem interesujące, żeby mieć taki pogląd, na pół godzinki zobaczyć. Pani nas odprowadza, opowiada, całkiem przyjemnie. Więc warto, myślę, zobaczyć też ze względu na tą architekturę, taką połączenie hiszpańskiej i francuskiej, tak jak całe Cienfuegos. To już idziemy dalej. Dzisiaj jesteśmy jeszcze w mniej turystycznej części Cienfuegos. I co dzisiaj jemy? Przekąskę. Jamón y queso. Czyli taka kanapka z serem i z szynką. Za ile? Za 60 pesos. Czyli za jakieś pół euro? Trochę mniej nawet. 40 eurocentów. Z sokiem cytryny. Jak prawdziwy kubańczyk. Jak prawdziwy Kubańczycy. To jest taka, powiedzmy, miejscówka, gdzie nie przychodzą turyści raczej, tylko tacy Kubańczycy sobie się stołują tutaj. Ale też warto, myślę, że spróbować. Pani ma w swoim domku kuchnię i po prostu wydaje takie proste posiłki. Tak wygląda dom kubański. Rzut karny jakiś tam. Akurat gol, a zobaczcie tutaj. Tutaj urodził się Eduardo García Delgado, który napisał swoją krwią imię Fidela. On zginął podczas inwazji w Zatoce Świń. Jest jednym z męczenników, powiedzmy, Zatoki Świń podczas inwazji amerykańskiej. I tutaj właśnie w tym domu się urodził. Tutaj czekamy na jeszcze jedną kanapkę, bardzo dobra. Dlatego pani nam przygotowuje jeszcze jedną. Mniej taka turystyczna, powiedzmy, część Cienfuegos, bardziej taka już zaczyna się industrialna tutaj. I jest ciekawa wystawa lokomotyw na parowozów. O. To najlepszy wymysł kubańskiej technologii, czyli motor Jawa zamieniony na trójkołowiec. A tutaj kolejny. Naprawdę jest ich mnóstwo. Kubańczycy mają naprawdę dużą wyobraźnię. To główna ulica handlowa Cienfuegos. Y hoy corre una población más rápido que un tranvía, pero bota la muleta y el pasto. Y podrás bailar eso, oye que bota la muleta y el pasto. Y podrás bailar eso. Todos somos de Mamey, somos la negra baila bien, somos de uno, somos de tres, somos de dos, somos de Mamey, somos de Mamey, somos la negra baila bien. ¿Y a ti te gusta Cienfuegos? ¿Mejor que Habana? No hay mejor. No hay mejor Habana. No, Pero no hay mejor, algo mejor que otro. Todo es especial en su manera. Teraz zbliżamy się do finiszu Maleconu, który kończy się w Punta Gorda, w takim półwyspie. Ale co to jest?
Co? Czy to jest jakieś dziwne przeistoczenie polskiego malucha? Czy to jest jakiś chiński maluch? Kurde. Co to jest? Ciekawe. To jest jakieś tiko. Kurde, niesamowite. No to ciekawy. Pałac w stylu arabskim, gdzie jest restauracja. Naprawdę to trochę jak w Libanie, co? Nie, chyba nie no. W niektórych miejscach. Tam jest tyle. Ale niesamowicie to wygląda. Czemu tak? Bardzo ciekawe. Ciekawy styl. Udało nam się zdążyć na zachód słońca. Cienfuegos. Punta Gorda. Przed nami zatoka Cienfuegos, później się rozpościera. Bardzo tutaj wieje, więc nie wiem, czy będzie coś słychać, ale fajne miejsce. Odcinkiem tym żegnamy się z Cienfuegos i ruszamy do miasta Trinidad, słynącego z perfekcyjnie zachowanej architektury kolonialnej, gdzie czas zatrzymał się 200 lat temu. Do zobaczenia.